W tym filmie pokażę Ci, jak zmienić treści na Twojej stronie WordPress przy pomocy domyślnego edytora blokowego. Dzięki niemu możesz w prosty sposób zmienić zawartość Twojej strony. Możesz zmienić teksty, dodać zdjęcia, film i inne elementy, które pokażę Ci w poradniku. Zaczynamy już teraz. Na początek zaloguj się do Twojego panelu administracyjnego WordPress. Będziesz miał dostęp do wszystkich możliwości edycji Twojej strony. Musisz mieć tylko odpowiednie uprawnienia. Zaczniemy od edycji wpisu. Wejdź sobie w zakładkę Wpisy i w tym miejscu znajdziesz wszystkie wpisy blogowe, które masz na Twojej stronie. Jeśli nie masz żadnego wpisu, no to możesz dodać testowo nowy wpis. Zostaniesz przeniesiony do domyślnego edytora WordPress. Będzie wyglądał w ten właśnie sposób i przejdziemy sobie teraz przez poszczególne elementy tego edytora, abyś w pełni zrozumiał, jak działa. Na początek zacznijmy od opisania tych elementów. Mamy tutaj plusik. On służy do wyboru i dodawania bloków do Twojej strony. Bloki to są pewne elementy, które możemy wykorzystać do stworzenia wyglądu naszej strony. Czyli na przykład możemy sobie dodać tutaj jakiś akapit, jakiś obrazek i inne elementy, które pokażę Ci nieco później. Drugie narzędzie służy do tego, żeby przełączać się między edytorem a wyborem danego elementu, ponieważ gdy stworzymy sobie kilka bloków, będziemy mogli je edytować lub po prostu wybierać i dopiero wtedy edytować. Ta strzałeczka służy do cofania zmian. Jeśli dodamy sobie tutaj jakiś tekst i nie chcemy, żeby tutaj się znajdował, popełniliśmy jakiś błąd, to możemy kliknąć tą strzałkę i nasze ostatnie działanie zostanie cofnięte. Możemy się cofać do tyłu i iść do przodu, czyli ponowić pewne kroki. Następnie mamy szczegóły. Mamy tutaj informacje na temat ilości znaków, słów, nagłówków, akapitów. Jest to przydatne, gdy piszemy na przykład jakiś tekst na zlecenie, czy tekst pod pozycjonowanie. Następnie mamy widok listy. Jest to bardzo wygodny widok, który pozwala nam nawigować się po wszystkich blokach i szybko do nich trafić. Jeśli dodamy sobie tutaj na przykład tabelę, dodamy sobie kolejny element, to od razu w widoku listy będzie się wyświetlała tabela. Możemy sobie dodać jakiś jeszcze wiersz i mamy wiersz. Dzięki temu możemy się nawigować w wygodny sposób po tym edytorze, albo klikając tutaj na widok listy, od razu jesteśmy przełączani do danego elementu, albo klikając bezpośrednio w ten element. Więc wyłączamy sobie ten widok listy. Tutaj mamy po prawej stronie informacje związane z naszym wpisem. Możemy sobie tutaj edytować jego status. Możemy edytować bezpośredni odnośnik, czyli link do tego wpisu. Możemy wybrać kategorię wpisu, tag. Możemy wybrać obrazek wyróżniający, czyli taki obrazek, który pokaże się na naszym blogu i pokaże się, gdy ktoś będzie chciał udostępnić nasz blog w social media. Więc możemy sobie wybrać jakiś obrazek. Pamiętaj, żeby te obrazki były wszystkie tej samej wielkości, żeby na blogu wyglądało to estetycznie. Mamy tutaj możliwość wprowadzenia tak zwanej zajawki, czyli krótkiego tekstu, który wprowadza czytelnika, który zachęca czytelnika do przeczytania całego artykułu blogowego. Ostatni element to dyskusje i tutaj możemy zezwolić na komentarze lub też nie i możemy zezwalać na trackbacki i pingbacki. To możemy sobie wyłączyć, bo to nie będzie Ci potrzebne. No i tutaj mamy jeszcze zakładkę blog. Ta zakładka dotyczy edytowania konkretnego bloku, który zaznaczymy. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Jeśli ten pasek nam się schowa, możemy kliknąć na koło zębate i pojawi się ponownie. U góry mamy informacje na temat podglądu. Możemy zobaczyć, jak nasza strona wygląda na komputerach stacjonarnych, na tablecie i na urządzeniach przenośnych i możemy podejrzeć stronę w nowej zakładce. Po prawej stronie mamy przycisk opublikuj, który opublikuje nasz wpis, czyli po prostu będzie widoczny dla naszych odwiedzających. Możemy zmienić ten wpis na prywatny, czyli wtedy będzie widoczny tylko dla administratora i redaktora. Możemy zabezpieczyć taką stronę hasłem, wtedy dopiero osoba będzie musiała wpisać hasło, żeby zobaczyć tą stronę. Mamy informacje na temat publikacji, możemy ją zaplanować lub opublikować od razu. Kliknę sobie teraz opublikuj. Strona została opublikowana. Jeśli na przykład coś się zmieniło, chciałbyś wprowadzić poprawki lub jeszcze strona nie jest do końca przygotowana, to wtedy możesz zmienić taką stronę na szkic. Wtedy nie będzie widoczny ten szkic dla odwiedzających, będziesz go widział tylko Ty i Twoi administratorzy. Mamy omówiony interfejs użytkownika w dużym skrócie. Teraz przejdźmy do dodania bloków.
Bloki to właśnie elementy, z których będzie się składał Twój wpis, Twoja strona i one decydują o tym, jak będzie wyglądała. Żeby dodać taki blok, mamy dwie możliwości. Albo klikamy sobie tutaj na plusik i klikamy dodaj blok, albo klikamy tutaj na plusik. I teraz, gdy wybierzemy sobie jakiś blok, to on się tutaj dodaje automatycznie, nagłówek, lista. Mamy tutaj dodane 3 bloki. Więc teraz przejdźmy sobie do omówienia poszczególnych bloków, które są wykorzystywane najczęściej do tworzenia wpisów i stron. Wchodzę sobie jeszcze raz na plusik i wybieram akapit, czyli po prostu mamy akapit tekstu. Możemy sobie tutaj wpisać, co chcemy. To jest akapit i mamy jakieś wprowadzenie. Artykuł powinien mieć również tytuł, więc wpiszemy sobie tytuł artykułu, czyli mamy tytuł i jakiś przykładowy tekst. Gdy kliknąłem w ten blok, po prawej stronie wyświetliły się jego ustawienia. Mamy tutaj możliwość dostosowania koloru tego tekstu, czyli możemy sobie tutaj zmienić ten kolor. Możemy sobie kliknąć tutaj i wpisać dany kolor. Żeby to zrobić, klikamy sobie tutaj, pokaż szczegółowe dane, no i tutaj sobie wybieramy na przykład 333333. To jest taki kolor przełamany, czarny, troszkę szarego, więc jest delikatniejszy. No i możemy sobie taki kolor zostawić. Tak samo działa to w przypadku tła. Jeśli chciałabyś, żeby ten tekst miał tło, no to możesz sobie wybrać jakieś tło. Pamiętaj, że musi to być odpowiednio dobrane, żeby tekst był widoczny. No i tutaj tak samo możemy sobie kliknąć ten kolor, edytować go ręcznie albo zmienić tutaj ustawienia, korzystając z tego paska. Tutaj mamy ustawienie przezroczystości tego koloru, a tutaj wybieramy kolor z palety kolorów. Jest to bardzo wygodne, ale najlepiej wpisać ten kolor ręcznie. Mamy następnie ustawienia dotyczące typografii. Jak klikniesz sobie w te 3 kropeczki, to możesz sobie otworzyć więcej ustawień. Czyli wtedy, gdy będziesz miał zaznaczone te checkboxy, to nagle pojawią się nowe ustawienia w tym edytorze. Mamy tutaj rozmiar, czyli możemy dać rozmiar mały, duży, średni, bardzo duży. Możemy zmienić wygląd, czyli grubość tej czcionki. Możemy wybrać pogrubioną, bardzo grubą, czyli to są takie podstawowe ustawienia typograficzne. Możemy wyznaczyć wysokość linii, czyli na przykład na 3. Wtedy ten odstępy między liniami będą większe. Ja sobie zostawiam tutaj 2. Możemy wyznaczyć odstępy między znakami, na przykład na 20 pikseli. Oczywiście to jest za dużo, ale możesz się tym pobawić, gdy masz jakieś tutaj konkretne potrzeby. Możesz zmienić wielkość liter, żeby były wielkimi literami pisane, albo małymi, albo żeby każde słowo zaczynało się od dużej litery. Jeśli potrzebujesz wpisać tutaj rozmiar czcionki ręcznie, to wystarczy, że klikniesz sobie tutaj ustaw niestandardowy rozmiar, no i możesz wybrać na przykład tutaj jednostkę piksele i wpisać 20 pikseli. No i mamy taki tekst, który ma rozmiar 20 pikseli. Może dam sobie tutaj 18, żeby był mniejszy. I mamy pierwszy blok dodany. Każdy z bloków, które będziemy tutaj dodawać, będzie miał nieco inne ustawienia, więc trzeba się przyjrzeć po prawej stronie dokładnie, co chcemy osiągnąć. No i mamy tutaj pewne ograniczenia, ale wiele rzeczy można już zmienić. Taki tekst powinien być przedzielony nagłówkiem. Pamiętaj o prawidłowym nazwaniu tego nagłówka, ponieważ te nagłówki mają oznaczenia od H1 do H6 i one nadają strukturę stronie zarówno dla czytelnika, jak i dla robotów indeksujących, które potem tą stronę sczytują i sprawdzają, czy jest prawidłowo stworzona. Dodatkowo nagłówki są pomocne również dla osób niedowidzących, które mają czytniki ekranu i sczytują na tej podstawie najważniejsze treści. Czyli mamy nagłówek H2, ten powinien być H1, następnie mamy H2. Potem możemy sobie od razu dodać jakiś tekst, czyli znowu możemy sobie wpisać jakiś przykładowy tekst i po tekście kliknąłem przycisk Enter, teraz klikam sobie dodaj blok, no i mogę dać nowy nagłówek, na przykład H3, czyli nagłówek podrzędny, on będzie mniej ważny od tego H2. No i mamy tutaj nagłówek drugi. W nagłówkach mamy bardzo podobne ustawienia. Teraz przejdźmy do listy, która również jest bardzo często wykorzystywana i pożądana, ponieważ pozwala nam porządkować pewne informacje, czyli mamy informacje, możemy sobie tutaj wpisać nagłówek,
akapit. Przy kliknięciu przycisku Enter przechodzimy do nowej linii. No i tutaj możemy sobie tą listę edytować. Znowu mamy kolory, to już znamy. Mamy rozmiary. Te punktory można edytować tak samo jak akapity i teksty. Możemy zmienić tutaj listę na numerowaną i wtedy będzie tutaj nieco więcej ustawień. Możemy wyznaczyć wartość początkową, na przykład na 2 i wtedy będzie to numerowanie od dwójki, czyli 2, 3, 4, 5, 6. Jeśli mamy kilka list, to jest bardzo pomocne, żeby zachować spójność, bo dzięki temu możemy sobie stworzyć na przykład tutaj numer 1, klikamy sobie lista i wpisujemy lista numerowana. Mamy tutaj numer 1, a tu będzie 2, 3, 4, więc jest to bardzo przydatna funkcja, dzięki której możemy sobie zmieniać kolejność tych nagłówków. Dobrze, teraz załóżmy, że nie chcesz tego elementu tutaj na stronie, możesz sobie kliknąć w ustawienia i usuń listę, czyli usunąć ten blok. Tak samo możesz zrobić z widoku listy, zaznaczasz i klikasz usuń z listy albo używasz skrótu Shift-Alt-Z. Jeśli chcesz jeszcze formatować tekst, to masz tutaj opcje dodatkowe. Na przykład jeśli klikniesz sobie tutaj, to tutaj jest kilka elementów. Możemy zmienić wyrównanie tego tekstu, możemy dać go do lewej, do środka, do prawej, możemy dać go niżej lub wyżej, dotyczy się to każdego bloku. Możemy też to chwycić i przeciągnąć w wybrane miejsce, jest to bardzo przydatne. Możemy przekształcić ten blok w inny, czyli na przykład zamiast tekstu będzie tu nagłówek, wtedy ten nagłówek będzie zmieniony. Możemy pogrubić dany element, czyli zaznaczam sobie ten tekst i klikam tą literkę B i wtedy mamy pogrubiony dany fragment tekstu. Możemy też tutaj napisać go kursywą. Możemy też dodać link. Załóżmy, że to będzie link. Zaznaczam sobie to, klikam odnośnik i wpisuję adres mojej strony internetowej netgonet.pl. Mogę zaznaczyć otwieraj w nowej karcie. I teraz bardzo ważny element, muszę kliknąć wyślij. I teraz ten tekst jest pogrubiony, mamy tutaj informację z linkiem i gdy ktoś na niego kliknie, przejdzie do mojej strony internetowej, do mojego prawdziwego bloga netgonet.pl. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Gdy zaznaczysz sobie tekst i klikniesz sobie pokaż więcej narzędzi, no to możemy wpisać indeks dolny, indeks górny, kod w treści, obrazek w treści, podświetlenie, przekreślenie i wprowadzić coś z klawiatury. Więc na przykład mogę sobie to podkreślić, mogę znowu kliknąć na ten tekst i wybrać indeks górny, żeby on się znajdował tutaj, więc jest sporo możliwości. Tak samo możemy działać tutaj, mamy te same opcje w postaci listy. Przejdźmy teraz do przydatnych bloków, które możesz sobie wykorzystać na Twojej stronie. Kliknij sobie plusik i mamy tutaj wszystkie bloki. Nie wszystkie są wykorzystywane, ja pokażę Ci wybrane z nich, żebyś wiedział, jak sobie skonstruować Twoją stronę lub wpis blogowy. Mamy naszą listę, mamy następnie cytat, czyli możesz tutaj wyróżnić w pewien wyjątkowy sposób jakieś ważne zdanie lub słowo. Mamy klasyczny edytor, tego nie używamy, to jest taki przeszły sposób dodawania treści. Mamy blok kodu, ale ten blok jest pokazywany użytkownikom. Jeśli dodasz tutaj na przykład formularz kontaktowy z MailerLite, to on się nie wyświetli, ponieważ ten blok służy do tego, żeby pokazać jakiś kod, czyli na przykład wpiszemy sobie coś takiego, HTML i to będzie po prostu w postaci kodu. Mamy tutaj możliwość cytatu wyróżnionego, czyli jest w tej formie wyróżnione. Mamy możliwość dodania tabeli, no i tutaj mamy kilka opcji. Możemy wybrać ilość kolumn, ilość wierszy. Teraz możemy kliknąć w daną komórkę i wpisać tutaj jej zawartość. Jeśli chciałbyś ją rozszerzyć, to klikasz sobie edytuj tabelę i tutaj mamy wstaw wiersz powyżej, poniżej, usuń wiersz, wstaw kolumnę, więc możemy sobie to rozszerzać. No i sekcja tabel ma nieco więcej styli. Mamy tutaj styl domyślny, mamy paski, możemy sobie dodać jakiś nagłówek, możemy dodać sekcję stopki, no i mamy informacje dotyczące edycji, które już znasz. Możemy zmienić styl obramowania, może być właśnie przerywane, w kropki i stałe. Możemy też zmienić kolor tego obramowania, więc jest tutaj nieco
możliwości edycji. W przypadku tabel należy pamiętać o tym, że ich podstawowa wersja nie będzie wyglądała dobrze na urządzeniach mobilnych, ponieważ jeśli wejdziemy sobie na podgląd i urządzenia przenośne, no to nasz tekst wygląda ok, cytat też, a tabela jest skurczona i te teksty przechodzą do nowej linii, więc tutaj trzeba o tym pamiętać. Jak rozwiązać ten problem? No, jest tutaj kilka rozwiązań, albo można zrobić to przy pomocy kodu, albo zainstalować dodatkową wtyczkę do tabel, ale o tym powiem Ci na końcu filmu. Kolejny blok to wiersz. Jeśli masz duszę poety, no to możesz go wykorzystać, a jeśli nie, to wchodzimy sobie niżej. Mamy tutaj media, czyli możemy dodać obrazek. Jest to bardzo często wykorzystywana funkcja. Klikamy sobie w obrazek i teraz masz 3 opcje. Albo prześlesz taki obrazek z komputera, czyli klikasz przycisk prześlij, i zostanie pokazane, będziesz mógł wybrać sobie jakiś obrazek, albo możesz kliknąć biblioteka mediów i wtedy wybierasz jakiś obrazek z Twojej biblioteki, czyli z obrazów, które wgrałeś wcześniej do Twojego WordPressa. Klikam sobie ten obrazek i klikam wybierz. Mam obrazek. Albo trzecia opcja jest taka, że dodasz tutaj adres URL i wtedy ten obrazek będzie wczytywany z tego adresu. Ja sobie zostawię może dam sobie takie zdjęcie, ono jest nieco większe, no i teraz możemy sobie go znowu edytować. Możemy dodać styl albo zaokrąglony, albo domyślny, ustawić tekst alternatywny tego obrazka, czyli na przykład pomieszczenie. Możemy wybrać rozmiar tego obrazka, jak ma być duży. Pamiętaj, żeby wczytywać obrazy o odpowiednich rozmiarach i żeby były skompresowane, czyli zmniejszone. Film na ten temat pewnie będzie na moim kanale za jakiś czas, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to koniecznie teraz. Możemy tutaj sobie zmienić promień obramowania, czyli jeśli wpiszemy sobie tutaj jakąś liczbę, to nasze obramowanie będzie się zmieniało w zależności od tego, jak bardzo chcesz, żeby było zaokrąglone. No i tutaj możemy sobie edytować ten rozmiar, możemy też chwycić tutaj tą kropeczkę i zmienić rozmiar, wtedy zmieni się w sposób automatyczny. Kolejny blok wizualny, galeria. On pozwala po prostu na dodanie galerii. Przesyłamy te zdjęcia do galerii albo wybieramy z biblioteki mediów. Najlepiej, żeby były tego samego rozmiaru. Dzięki temu ta galeria będzie wyglądać lepiej. Weźmy sobie takie 3 zdjęcia. Jeśli jakieś zdjęcie dodałeś przypadkowo, możesz kliknąć na krzyżyk i teraz tylko te 3 zdjęcia dodadzą się do galerii. Możesz zmienić kolejność tych zdjęć, klikając na dane zdjęcie i przesuwając je w lewo lub w prawo. Gdy jesteś zadowolony z tych zdjęć, klikasz wstaw galerię. No i mamy naszą galerię, wygląda w ten właśnie sposób. Jeśli chcesz edytować ustawienia całej galerii, to wejdź sobie na widok listy, wybierz galerię. I teraz mamy możliwość wyboru ilości kolumn. Możemy wybrać, czy obrazki mają być kadrowane, czyli dostosowane tutaj wielkością, czy też nie. Możesz tutaj wybrać, co ma się wydarzyć po kliknięciu w dane zdjęcie. Może to być strona załącznika, plik multimedialny lub brak. Polecam Ci dać brak. I teraz możesz dodać link do poszczególnych zdjęć. Na przykład klikasz sobie tu, klikasz wstaw odnośnik, wybierasz adres strony i klikasz zastosuj. Teraz gdy ktoś kliknie na to zdjęcie, przeniesie go do tej strony, którą tutaj wpiszesz. No i to są podstawowe ustawienia galerii. Możemy zmienić jeszcze odstęp między blokami, więc jest tutaj kilka opcji. Nie za wiele, ale zawsze lepsze to niż nic, więc mamy taką podstawową galerię zrobioną. Teraz klikamy sobie znowu na plusik i mamy plik dźwiękowy, czyli jeśli masz jakieś pliki audio, możesz sobie go po prostu dodać i wybrać z biblioteki plik dźwiękowy. Wtedy będziesz miał tutaj odtwarzacz dźwięku. Kolejny element to okładka, czyli możemy tutaj przesłać albo film, albo obraz. Wybieram sobie jakiś obraz i nałożyć na niego jakiś tekst. Czyli mamy tutaj sobie tekst na zdjęciu. No i tutaj warto zmienić kolor tego tekstu, żeby był bardziej widoczny. Możemy zmienić również kolor tła. No, to będzie akurat wyglądało nieładnie, ale możemy dać jakąś przezroczystość i pobawić się tym elementem, żeby uzyskać ciekawy, estetyczny efekt. Następnie mamy tutaj plik, czyli możemy wybrać jakiś plik z naszej biblioteki, który będzie mógł zostać pobrany przez naszych odwiedzających. Mamy tutaj nazwę tego pliku i mamy przycisk pobierz. Po kliknięciu w ten przycisk plik zostanie pobrany.
Mamy następnie media i tekst, czyli możemy sobie dodać obok siebie jakąś treść i obrazek, czyli znowu klikamy sobie na jakiś obrazek, a tutaj możemy sobie dodać tekst. Ostatni element, który mamy tutaj w tej liście, to film. Klikam sobie tutaj i mogę przesłać film albo dodać go z biblioteki. I tutaj odradzam tego typu działanie, ponieważ filmy obciążają hosting i serwer, więc lepiej osadzać filmy na zewnętrznych rozwiązaniach, na przykład na Vimeo albo na YouTubie. Teraz wezmę jakiś link do mojego filmu z YouTube'a i wstawię go, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Wklejam adres do mojego filmu, klikam Enter i działa. Film został dodany, ale istnieje jeszcze szybszy sposób na dodanie filmu. Wystarczy, że kliknę sobie na nowy blok, kliknę wklej i mam mój film dodany. Jak to zrobiłem? Wystarczy, że skopiujesz link z YouTube'a i wklejesz go w to miejsce i wtedy automatycznie system osadzi tutaj film. Będzie widoczny tutaj podgląd, klient będzie mógł sobie kliknąć i odtworzyć ten film. I przechodzimy do kolejnej zakładki, wygląd. No i tutaj mamy wiele elementów dotyczących wyglądu naszej strony. I możemy sobie dodać tutaj jakiś przycisk. Mamy taki przycisk i przycisk ma kilka opcji. Możemy wybrać przyciski. I teraz mamy justowanie do prawej, do lewej, do środka, więc możemy się tym pobawić. Mamy orientację. Możemy dodać kilka przycisków, czyli jeśli chciałbym sobie tutaj jeszcze jeden taki przycisk dodać, to one będą w takiej formie. Możemy dodać je również obok siebie, czyli jeśli kliknę sobie tutaj, no to przyciski będą pojawiać się obok. Jeśli zmienimy orientację, to wtedy będą w ten sposób pokazywane. Więc mamy tutaj możliwość dodania sobie kilku przycisków. Możemy wpisać tekst, przycisk 1 i gdy klikasz na taki przycisk, to możesz znowu dodać tutaj odnośnik do jakiejś strony. Możesz zmienić jego kolor. Po prawej stronie mamy kolor tekstu, kolor tła, czyli wszystko tak samo jak wcześniej. Możemy wybrać promień zaokrąglenia, więc mamy te podstawowe ustawienia z tą różnicą, że możemy wybrać jeszcze kontur i wtedy przycisk jest w takiej formie, a nie w formie wypełnionej. Więc to zależy od Twojego projektu, jak wybierzesz, jak chcesz, żeby wyglądał ten element. Mamy przycisk, mamy kolumny, które również są bardzo często wykorzystywane, ponieważ możemy wybrać, żeby treść pojawiła się w kilku kolumnach. Na przykład w 2 kolumnach damy sobie 50 na 50 i teraz mamy 2 plusiki. Klikam sobie na jeden i dodam sobie tutaj obraz z biblioteki mediów. Załóżmy, że będzie to ten domek. Teraz kliknę na ten element i tutaj dodam sobie listę, czyli na przykład listę korzyści wybudowania domu we własnym zakresie lub jakieś właśnie ciekawe informacje dla klienta. Więc mamy tutaj takie punktory. Oczywiście to zdjęcie powinno być dobrane rozmiarem do objętości tego tekstu, które się tutaj znajduje. Klikam sobie plusik, no i mamy grupę, możemy sobie grupować pewne elementy, pokazywać je w wierszach, w stosie. Możemy dodać tutaj separator, czyli taką kreseczkę, która rozdziela nasz tekst. Jeśli nie znasz się na kodowaniu, możesz wybrać jeszcze ten element odstępu i dodać sobie odstęp między poszczególnymi sekcjami. Następnie mamy widgety, czyli elementy, które pozwalają nam dodać jakieś funkcje do naszej strony, na przykład kalendarz, wyświetlić kategorie, najnowsze komentarze, listę stron i tym podobne. To są bardziej zaawansowane rzeczy, więc zazwyczaj się ich nie wykorzystuje na takich wpisach blogowych, ale warto, żebyś miał świadomość, że możesz sobie je dodać. Najważniejszy element to własny kod HTML. Jeśli sobie go przeciągniesz tutaj, no to możesz wprowadzić tutaj HTML, który nie będzie widoczny dla naszych użytkowników, a będzie wykonywał jakąś funkcję. Wklejam tutaj przykładowy kod HTML, klikam aktualizuj i zobaczmy, czy to wszystko wyświetli się na naszej stronie, czy też nie. Klikam podejrzyj w nowej zakładce, idę sobie tutaj, no i uwaga, żaden kod się nie pojawia. Pojawia się tylko zapis na newsletter z MailerLite. Więc jest to bardzo przydatne narzędzie, gdy chcemy wykorzystać jakiś kod gotowy z jakiegoś narzędzia, czy też od programisty, którego dostaniemy, możemy sobie go wkleić w dowolnym miejscu na stronie. Kolejny element, który jest często wykorzystywany, to shortcode, czyli skrócony kod. Działa podobnie jak własny HTML. No i mamy ikony mediów społecznościowych, możemy sobie dać je tutaj. I teraz klikam na plusik i wybieram jakąś ikonkę z mediów społecznościowych. Mamy tutaj ich sporo, możemy użyć wyszukiwarki, na przykład Facebook. Następnie damy sobie YouTube'a, LinkedIn. Następnie trzeba kliknąć w daną ikonkę i wprowadzić tutaj adres do Twojego
Facebooka, YouTube'a i innych kont społecznościowych. Wtedy, gdy klient kliknie na ikonkę, zostanie przeniesiony do odpowiedniego miejsca. Następnie mamy sekcję motywu. Tą sekcję sobie pominiemy, ponieważ ona jest bardziej zaawansowana i służy do tego, żeby tworzyć taką stronę od zera, czyli stworzyć jej szkielet. To na przykład jak ma wyglądać sekcja blogowa, sekcja nagłówka, stopki, więc to sobie pomijamy i idziemy od razu dalej do osadzonych treści i tutaj mamy po prostu informacje, jakie narzędzia mają wbudowaną integrację, czyli możemy je osadzić bezpośrednio na stronie, czyli możemy użyć Twittera, YouTube'a, Spotify, Vimeo, Animoto. No i jest tutaj mnóstwo narzędzi. Wystarczy, że po prostu przeciągniesz sobie ten element, no i będziesz miał tutaj opcję wpisania linku, na przykład do Vimeo, do YouTube'a, do Spotify. Jest to bardzo proste. Wprowadzasz tutaj adres URL do danego materiału, do danej treści, no i klikasz osadź. I wtedy zostanie tutaj dodana treść, na przykład film z YouTube'a, z Vimeo, czy też jakiś odtwarzacz ze Spotify. Omówiliśmy większość bloków w tym edytorze i stworzyliśmy nasz wpis blogowy. Wygląda jak wygląda, ale mam nadzieję, że dopasujesz go pod Twoje potrzeby i wprowadzisz tam piękne, wartościowe teksty dla Twoich czytelników. Teraz zaktualizujemy sobie ten wpis. Wchodzę na stronę i klikam dodaj nową stronę. W przypadku stron edytor blokowy działa tak samo. Jedyna różnica jest po prawej stronie. Tutaj nie będziemy mieć tych elementów, które wyświetlały się we wpisach blogowych. Nie ma tutaj zajawki, nie ma kategorii, ponieważ strony nie potrzebują tego typu elementów. Teraz chcę Ci pokazać pewne dodatkowe funkcje, które możesz wykorzystać. Kliknij sobie teraz tutaj na plusik i przełącz się na wzorce. Wzorce to gotowe szablony różnych bloków, które możesz wykorzystać na Twojej stronie. Działa to bardzo przyjemnie, ponieważ wystarczy, że wybierzesz sobie jakiś wzorzec, który Ci odpowiada, na przykład cennik, klikniesz sobie w niego, a on zostanie automatycznie dodany do Twojej strony po prawej stronie. To samo dotyczy się innych bloków. Ta baza jest ciągle rozwijana, ale widzę, że jest tutaj coraz większy potencjał, więc być może znajdziesz coś dla siebie. No i mając taki cennik, możesz sobie klikać na dany element i po prostu podmieniać teksty. Czyli wpisuję sobie tutaj jakieś przykładowe teksty, zamiast 400 zł za rok mogę dać 900. No i podmienić wszystkie teksty pod siebie. Możesz również zmienić tło tych elementów. Jeśli ten fiolet to dla Ciebie za dużo, to możemy sobie zmienić to na zielony, ten na niebieski. Mamy żółty, zielony, niebieski, możemy sobie zmienić kolor odnośników, kolor tekstu, możemy też zmienić szerokość tej kolumny, tutaj wybieram sobie procent i wybieram, żeby ta kolumna miała na przykład 40%, a te pozostałe będą miały odpowiednio 30 i 30. Wzorce mają wyszukiwarkę, więc możemy sobie tutaj wybrać, czy to ma być stopka, nagłówek, przyciski, więc mamy tutaj kilka takich opcji. Załóżmy, że wybiorę sobie przyciski. Zobaczmy, jakie mamy tutaj wzorce. OK, mamy taki wzorzec. Teraz pokażę Ci funkcję tego edytora, która ułatwi Ci pracę. Załóżmy, że masz wiele stron, na których umieszczasz w losowych miejscach ten element. No i możesz go od nowa budować za każdym razem, ale zabierze Ci to dużo czasu, no i będzie to czasochłonne, jeśli będziesz chciał na przykład zmienić jedną literkę na 100 stronach. Nie polecam tego. Ale możesz wykorzystać ten blok jako wzorzec. Jak to zrobić? Możesz na przykład kliknąć na ten tytuł, kliknąć na 3 kropeczki i dodać tutaj, wybrać tą opcję dodaj do bloków wielokrotnego użycia i nazywasz to na przykład tekst 1. Tekst promocyjny. Ale taki mały tekst za dużo nam nie pomoże. I teraz jak takie 3 elementy zapisać jako blok wielokrotnego użytku? Możesz sobie je zaznaczyć, kliknąć grupuj, wtedy zaznaczenie będzie na całej sekcji i kliknij sobie teraz 3 kropki i kliknij dodaj do bloków wielokrotnego użytku i tutaj damy call to action. Wezwanie do działania. Mamy ten blok zapisany i jak go teraz wykorzystać? Załóżmy, że jesteśmy na nowej podstronie, klikam sobie na plusik i teraz po prawej stronie w tym miejscu pokaże się wielokrotnego użytku. Mamy tutaj kilka bloków stworzonych, mamy również call to action, czyli zjeżdżamy sobie niżej i załóżmy, że dodam sobie to poniżej i mam taki blok dodany. I teraz jeśli zmienię jakiś tekst w jednym bloku, to on zmieni się we wszystkich, więc jest to bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ nie musimy edytować takiego jednej literki na wspomnianych 100 stronach.
Jeśli widzisz, że pewne elementy na stronie się powtarzają, no to wykorzystaj bloki wielokrotnego użycia. Teraz pokażę Ci, jak możesz ułatwić sobie pracę z tym edytorem, aby to wszystko było bardziej przejrzyste i prostsze w obsłudze. No bo jak sam widzisz, jest tego tutaj sporo. I w prawym górnym rogu mamy 3 kropeczki i możemy tutaj kilka elementów zmienić. Możemy włączyć tryb podświetlenia i wtedy tylko będzie się podświetlał blok, który edytujesz. To ułatwia pracę, ponieważ wiesz konkretnie, w którym elemencie jesteś. Jeśli nie chcesz korzystać z tego elementu, to kliknij w niego jeszcze raz, a przestanie działać. Możemy wybrać edytor wizualny lub edytor kodu, żeby zobaczyć, jak nasza strona wygląda w kodzie. Jest to bardziej zaawansowane, ale czasami można tutaj znaleźć pewne błędy i warto wiedzieć, że można sobie zmienić ten wygląd. Możemy tutaj zarządzać blokami wielokrotnego użytku, czyli przejść do po prostu bloków, które mamy zapisane na stronie i na przykład je usunąć lub edytować. Poniżej mamy jeszcze bardzo ważne ustawienie preferencje i tutaj mamy kilka ustawień, które pomogą Ci uprościć swoją pracę. Możemy na przykład zminimalizować interfejs, możemy włączyć i wyłączyć tryb podświetlania, o którym mówiłem, możemy użyć stylu motywu albo stylu domyślnego, czyli wtedy te teksty będą domyślne, albo możemy użyć stylu motywu i wtedy będą pokazywały się te tytuły w takiej formie jak nasz motyw. Mamy następnie bloki i tutaj możemy włączyć pokazywanie najczęściej używanych bloków i możemy ukryć bloki, żeby nie pokazywały nam się wszystkie tutaj w tym edytorze. Teraz wyłączę sobie bloki i załóżmy, że włączę sobie plik, obrazek i tekst. Akapit, nagłówek, lista. Klikam krzyżyk i teraz gdy kliknę na plus, to nie ma tutaj już 100 bloków, tylko te, które wybrałeś. No i mamy najczęściej używane. Więc mamy bardzo fajną opcję, żeby uprościć wygląd tego panelu. Wejdźmy sobie jeszcze raz na preferencje. No i tutaj możemy sobie wybrać, co ma się pojawiać po prawej stronie, czyli bezpośredni odnośnik, szablony. To również możemy sobie powyłączać i wtedy nie będzie tutaj w tym miejscu strona żadnych odnośników. Czasami użytkownicy wyłączają to przez przypadek i przez to mamy problem, więc warto, żebyś wiedział, że możesz sobie wejść na preferencje i zawsze sprawdź, czy po prostu ten suwak nie jest odznaczony, no bo wtedy te elementy nie będą się pojawiać. Teraz powstaje bardzo ważne pytanie. Czy osoba bez znajomości kodowania może stworzyć w pełni funkcjonalną stronę internetową, bazując na tym domyślnym edytorze Gutenberg? No niestety nie, ponieważ ten edytor nie ma najważniejszej funkcji w 2022 roku, czyli nie można go dostosować w łatwy sposób do urządzeń mobilnych. No i niestety to wyklucza ten edytor jako pełnoprawny page builder, ponieważ musimy niestety znać kodowanie, żeby samemu go dostosować, żeby każdą sekcję odpowiednio ostylować. Na szczęście istnieje obejście tego problemu i nawet osoba bez umiejętności programistycznych jest w stanie wyklikać swoją stronę, ale potrzebna jest do tego dodatkowa wtyczka do WordPressa. I teraz w dużym skrócie pokażę Ci, jak działa to rozwiązanie. Wracam do panelu administracyjnego i teraz wchodzę sobie na wygląd, motywy, i dodam inny motyw. Dzięki temu będzie mi łatwiej ostylować całą stronę. Piszę sobie tutaj Cadence, w zależności od tego, jak wolisz to wymawiać. Kliknij zainstaluj, a następnie włącz. I teraz włączymy sobie nową wtyczkę. Teraz wejdź na wtyczki, dodaj nową i wpisz sobie tutaj Cadence. Znowu to samo. Cadence. Mamy Cadence, mamy to samo i mamy tutaj Gutenberg Blocks by Cadence Blocks. Klikam sobie zainstaluj, a następnie włącz. Mamy to zainstalowane, mamy tutaj różne ustawienia, ale zainstalujemy sobie jeszcze jedną wtyczkę. Kliknij sobie dodaj nową i teraz wpisuję znowu Cadence. I teraz mamy Started Templates, klikamy sobie tutaj. Teraz włącz wtyczkę i wejdź sobie na wygląd. Teraz wejdź w zakładkę Started Templates, wybierz sobie tutaj Free Only, wybierz Gutenberg i odśwież sobie, żeby widzieć najnowsze szablony.
To są szablony stron, które powstały w Gutenbergu przy pomocy właśnie wtyczki, którą zainstalowaliśmy. Są naprawdę piękne i nie wymagają wiedzy technicznej, żeby z nich skorzystać, bo wystarczy je zaimportować. Ja pokazałem Ci, jak stworzyć stronę internetową krok po kroku przy pomocy Elementora i tego motywu, więc jeśli Cię interesuje stworzenie bloga, sklepu lub strony internetowej przy pomocy Elementora, no to możesz sobie przejść do tego poradnika. A jeśli chciałbyś wykorzystać Gutenberga, to za jakiś czas nagram poradnik na ten temat. Wybieramy szablon, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom, na przykład szablon kursu i marki osobistej. Wybieramy sobie tutaj, klikam na ten szablon i mam podgląd strony. Po lewej stronie możesz wybrać sobie styl kolorystyczny tej strony, żeby pasował do Twojej marki. Potem będziesz mógł sobie to zmienić. Ja zostawiam sobie tutaj ten styl domyślny. Możesz zmienić również typografię tej strony. Również zostawiam tą domyślną. No i mamy tutaj wymagania, Kadence Blocks, czyli ta wtyczka jest zainstalowana i aktywna, nie musimy nic robić dodatkowo. I możemy albo importować jedną stronę, albo zaimportować full site, czyli wszystkie te podstrony, które się tutaj znajdują. Mamy home, about, blog i inne elementy. Więc klikam full site. Teraz możesz wybrać kilka informacji związanych z importowaniem kontentu, czyli treści na Twoją stronę, zdjęć i przykładowych postów, to potem będziesz musiał sobie usunąć. Ja to tylko pokazuję testowo. Klikamy Skip and Start Importing. Teraz musisz poczekać kilka minut, aż proces importowania treści na Twoją stronę zostanie zakończony. Wchodzę na moją stronę i wszystkie treści zostały wczytane. Wszystkie informacje są tutaj pokazane, zarówno z nagłówkiem i stopką. Strona wygląda bardzo dobrze, działa szybko, ponieważ nie korzystamy z ciężkich page builderów typu Elementor, Divi i tym podobne. Mamy tutaj domyślnego Gutenberga, który jest nieco wzbogacony o wtyczkę Kadence. No więc mamy wszystkie treści. Jeśli chcemy na przykład edytować stronę główną, to wystarczy, że kliknę Edytuj stronę i zostaniemy przeniesieni do znanego nam edytora Gutenberg. Ale gdy kliknę sobie plusik, to teraz mamy nową zakładkę Kadence Blocks. I tutaj są bloki, które są dodane przez właśnie tą wtyczkę. Jest to wersja bezpłatna wtyczki, więc Ty będziesz miał te same bloki. No i możesz sobie edytować te teksty. Ale te wszystkie bloki, które są tutaj dodane, są właśnie dodane przy pomocy tej wtyczki i mamy dużo więcej ustawień, które pozwalają nam dopasować taką stronę do swoich potrzeb i do dzisiejszych standardów. Czyli na przykład ta strona może działać na urządzeniach mobilnych. No i zobacz tylko, ile jest teraz ustawień. Mamy tutaj po prostu mnóstwo suwaków, które pozwalają nam dopasować dokładnie wygląd każdej sekcji, ustawić odstępy, ustawić wygląd na urządzeniach mobilnych, czyli gdy klikniemy sobie na tą sekcję, mamy tutaj kolumny i możemy wybrać, jak ma się to wyświetlać na urządzeniach mobilnych, czy mają być jedna kolumna, czy dwie, czy trzy, więc masz tutaj możliwość dopasowania tego wyglądu mobilnego, nawet jeśli nie znasz kodowania, nawet jeśli nie wiesz, jak stworzyć własne style. Każdą sekcję możesz sobie tutaj edytować. Dodatkowo mamy tutaj coś takiego jak Design Library, czyli możemy sobie tutaj kliknąć, no i mamy tutaj wszystkie strony, które widziałeś wcześniej, ale możemy sobie też wybrać section, czyli pojedyncze sekcje, które dodasz na stronie. No, działa to w bardzo prosty sposób. Mamy na przykład takiego smartfona z korzyściami. Klikam sobie tutaj i za chwileczkę ta sekcja zostanie wczytana. Możemy sobie ją edytować, klikając na dany element. Możemy podmienić zdjęcie, tekst i ustawić na przykład inną szerokość tego segmentu, tej kolumny. Więc podsumowując, to narzędzie daje Ci dużo więcej możliwości niż taki podstawowy edytor blokowy. Dzięki niemu możesz dostosować Twoją stronę do urządzeń mobilnych i będzie wyświetlała się prawidłowo na różnych urządzeniach. Jeśli ten poradnik Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć taką instrukcję krok po kroku, jak stworzyć taką stronę przy pomocy Gutenberga i Kadence, no to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś nie przegapił poradnika, który dodam za jakiś czas, więc żeby być na bieżąco, zasubskrybuj teraz mój kanał, kliknij dzwoneczek, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Konet.